Kiedy zamykasz oczy, nie robi się czarno. Robi się ciemno-szaro. I ta szarość nie jest pusta. Chodzi po niej ziarno, przesuwają się plamy, czasem przy krawędzi błyśnie coś jasnego i znika. Widzisz to każdej nocy, odkąd pamiętasz. Przyjęło się, że to nic. Resztka światła, zmęczone oko, coś, co zaraz zgaśnie. Nie gaśnie. To jest sygnał i ma nadawcę. Więc co ty właściwie widzisz? Tej szarości nie da się pozbyć. Zamknięte oczy w piwnicy bez okien, w środku nocy, pod kocem, nadal szara. Ma własną nazwę, nadaną przez niemieckiego fizjologa Ewalda Heringa. Eigengrau. Własna szarość. Hering wybrał szarość świadomie, bo jego poprzednicy nazywali to czernią oka, a on uznał, że to nie jest czerń. I teraz rzecz, która nie powinna być możliwa. W kinie na ekranie pojawia się czarna plansza. Ta czerń jest ciemniejsza niż to, co widzisz pod powiekami. Patrzysz na coś czarnego i widzisz coś ciemniejszego niż wtedy, gdy nie patrzysz na nic. A to dlatego, że twój wzrok nie mierzy jasności bezwzględnej. Mierzy różnicę. Czarna plansza ma wokół siebie jasną salę i dopiero przy niej robi się czarna. Ciemność nie jest brakiem sygnału. Jest sygnałem, że czegoś nie ma. Jest prostszy dowód na to, że oko potrafi produkować światło z niczego i każdy go zna. Przyciśnij powieki. Po chwili pojawiają się jasne koła, siatki, pulsujące kształty. Nazywa się je fosfenami. Nie ma tam żadnego światła. Jest nacisk. Komórki siatkówki reagują na niego tak samo, jak reagowałyby na foton, bo do mózgu i tak idzie jeden rodzaj sygnału. Mózg dostaje wiadomość światło i nie ma jak sprawdzić, czy przyszła od słońca, czy od twojego kciuka. Żeby zrozumieć tę szarość, trzeba wiedzieć, co twoje oko robi w ciemności. Nie wyłącza się, tylko podkręca czułość. Po kilkunastu minutach w ciemnym pokoju widzisz rzeczy, których na początku nie było widać. Po pół godzinie czułość rośnie 1000 razy. W 1942 roku Selig Hecht wraz z 2 współpracownikami sprawdzili, gdzie leży granica. Sadzali ludzi w ciemności na 40 minut i podawali coraz słabsze błyski. Wyszło, że człowiek wykrywa błysk złożony z kilku fotonów. To praktycznie dolna granica tego, co da się w ogóle policzyć. I tu jest pułapka, w którą wpada każdy układ podkręcony do maksimum. Kiedy czułość jest tak wysoka, zaczynasz widzieć samego siebie. W siatkówce masz około 120 milionów pręcików. Każdy jest wypełniony cząsteczkami barwnika, które zmieniają kształt, gdy uderzy w nie foton. Ta zmiana kształtu to cały mechanizm widzenia. Tylko że ta sama cząsteczka potrafi zmienić kształt sama z siebie. Wystarczy ciepło twojego ciała. W 1980 roku Dennis Baylor razem z Gordonem Matthewsem i Kingiem Y. Yao zmierzyli to bezpośrednio, komórka po komórce. 4 lata później ten sam zespół powtórzył pomiar na oku ssaka w temperaturze ciała. Pojedynczy pręcik odpala fałszywy sygnał mniej więcej raz na 1,5 minuty. Raz na 1,5 minuty brzmi niegroźnie. 120 milionów pręcików, które fałszują raz na 1,5 minuty, to ponad 1 milion fałszywych błysków na sekundę w twoim oku. Nazwano to ciemnym światłem. Twoje oko świeci do środka i nie da się tego wyłączyć. Skoro oko produkuje sygnał nieodróżnialny od prawdziwego, to coś w środku musi te dwa rozdzielać. Coś decyduje, który błysk jest światem, a który tobą. I to nie jest jedyna rzecz, którą przed tobą ukrywa. W jasny dzień, przy jednolitym niebie, ludzie widzą drobne jasne punkty przesuwające się szybko po łukach. Zawsze te same tory, zawsze ten sam kierunek. To nie zmęczenie. To twoje własne białe krwinki, przepychające się przez naczynia leżące przed siatkówką. Widzisz wnętrze własnego oka. Podobnie mętki, te ciemne nitki dryfujące w polu widzenia, resztki tkanki w gałce ocznej, rzucające cień. Obraz, który dostajesz, jest zabrudzony. Zawsze był. Są w nim naczynia, cienie, nitki i nieustanny deszcz fałszywych błysków. A ty widzisz czysty świat. Między okiem a tobą stoi więc redakcja, która usuwa z obrazu rzeczy naprawdę w nim obecne. Gdyby na tym się kończyło, dałoby się z tym żyć. Ale ona nie tylko usuwa. W każdym twoim oku jest dziura. Miejsce, w którym nerw wzrokowy wychodzi z gałki i gdzie nie ma ani jednej komórki światłoczułej. Ślepy krąg, który gdybyś go widział, miałby wielkość kilku księżyców w pełni, tuż obok środka pola widzenia. Odkrył to w 1660 roku francuski uczony Edme Mariotte i pokazywał na dworze jako sztuczkę, bo nikt nie chciał uwierzyć, że ma coś takiego w oku. Nigdy tej dziury nie widziałeś. Nie widzisz czarnej plamy ani braku. Widzisz tam ścianę, jeśli patrzysz na ścianę. Widzisz kratę, jeśli patrzysz na kratę i krata jest tam ciągła, chociaż w tym miejscu nie ma czym jej zobaczyć. Mózg nie zostawia pustego pola. Dorysowuje treść, której nikt mu nie przysłał i robi to tak dobrze, że przez całe życie tego nie zauważyłeś. To już nie jest redakcja. To jest produkcja. Zostaje pytanie, jak daleko ona sięga, kiedy zabraknie materiału. Weź człowieka i połóż go w polu jednolitego, bezkształtnego światła. Żadnych krawędzi,
żadnych obiektów, jedynie mgła w całym polu widzenia. Po kilkunastu minutach zaczyna widzieć kształty, potem wzory, potem sceny i twarze. W 1954 roku na Uniwersytecie McGill w Montrealu w zespole Donalda Heba poszli dalej. Płacili studentom za leżenie w wyciszonym pomieszczeniu, w goglach przepuszczających mleczne światło bez żadnych kształtów, z dłońmi w tekturowych rękawach sięgających poza palce. Nic do oglądania, nic do słuchania, nic do dotykania. Mieli wytrzymać tyle, ile dadzą radę. Większość rezygnowała po 2-3 dniach. Zanim zrezygnowali, zaczynali widzieć. Najpierw punkty i linie, potem wzory jak na tapecie, potem pojedyncze przedmioty bez tła. W końcu całe sceny rozgrywające się przed nimi. To byli zdrowi ludzie. Wystarczyło odciąć im dopływ świata. Ale co kiedy dopływu nie da się przywrócić. Człowiek traci wzrok, powoli przez chorobę siatkówki. I zamiast ciemności zaczyna widzieć rzeczy. Wyraźne, kolorowe, szczegółowe. Ludzi w dawnych strojach, wzory na ścianach, zwierzęta w pokoju. Opisał to w 1760 roku szwajcarski przyrodnik Charles Bonnet, obserwując własnego dziadka. Starzec prawie nie widział, a opowiadał o gościach, którzy przychodzili do jego pokoju i milczeli. Ci ludzie nie są chorzy psychicznie. Wiedzą, że tego nie ma. Patrzą na to spokojnie, jak na film. Kiedy wejście znika na zawsze, produkcja nie ustaje. I to jest moment, w którym trzeba odwrócić całą sprawę. Przez całe życie myślisz, że oczy wysyłają obraz do mózgu, a mózg go ogląda. Że jesteś widzem, a oko jest kamerą. Jest odwrotnie. Mózg produkuje obraz bez przerwy, sam z siebie, z tego, co wie o świecie. Oczy tylko go poprawiają. Sygnał z siatkówki nie jest transmisją. Jest listą poprawek do czegoś, co już zostało narysowane. Doszedł do tego Hermann von Helmholtz w 1867 roku i nazwał to nieświadomym wnioskowaniem. Widzenie nie jest odbieraniem. Jest zgadywaniem, sprawdzanym przez to, co dociera z zewnątrz. Dlatego zamknięcie oczu nie wyłącza obrazu. Wyłącza tylko poprawki. Szarość pod powiekami to nie jest brak obrazu. To jest twój obraz bez świata. A skoro tak, to znika granica, na której opiera się całe twoje zaufanie do własnych oczu. Halucynacja nie jest czymś innym niż widzenie. Jest widzeniem, do którego dotarło za mało poprawek. Jednolita mgła je odcina. Ciemność je odcina. Utrata wzroku odcina je na stałe. Za każdym razem zostaje sama produkcja i za każdym razem ona nadal pracuje. Anil Seth z Uniwersytetu w Sussex nazywa to kontrolowaną halucynacją. Nie dlatego, że wszystko jest zmyślone, tylko dlatego, że to, co nazywasz widzeniem, jest halucynacją trzymaną krótko przez rzeczywistość. Nie jest to sprawa zamknięta. Jak dużo mózg dopisuje, a ile naprawdę odbiera, wciąż jest przedmiotem sporu i pewnie długo będzie. Pewny jest kierunek. Obraz powstaje w środku, a świat go koryguje, a nie odwrotnie. Nie ma więc przełącznika między widzeniem a zmyślaniem. Jest suwak. Przez większość doby stoi wysoko, bo światło wpada do oczu i twardo koryguje zgadywanie. W ciemnym pokoju schodzi niżej. Pod zamkniętymi powiekami spada prawie do zera i zostaje czysta produkcja, ta szarość z ziarnem, ale nigdy nie stoi na samym końcu skali. Nawet teraz, w pełnym świetle, część tego, co widzisz, jest dopisana. Bo mózg dorysowuje nie tylko miejsca, dorysowuje też czas. Twoje oczy nie wodzą płynnie po pokoju. Skaczą 3-4 razy na sekundę, z punktu na punkt. W trakcie każdego skoku obraz na siatkówce rozmazuje się tak, że nie da się z niego nic wyczytać, więc mózg go wycina. Kilkadziesiąt milisekund na skok, kilka skoków na sekundę. Wychodzi kilkanaście procent czasu na jawie. Kilka godzin dziennie, w których nie widzisz nic. Nie masz ani jednego wspomnienia dziury w obrazie. Mózg jej nie zostawia. Skleja brzegi i przedłuża to, co było przed skokiem. I to jedno da się czasem na sobie złapać. Kiedy przenosisz wzrok na zegar ze wskazówką sekundową, zdarza się, że pierwsza sekunda wydaje się dłuższa niż następne. Wskazówka jakby na moment zawisła. To nie zegar. To twój mózg zakleił wyciętą dziurę tym, co zobaczył zaraz po skoku i cofnął ten obraz w czasie. Nigdy nie widziałeś świata. Widziałeś swoją najlepszą wersję tego, co się z nim zgadzało. A kiedy zamykasz oczy, zostaje tylko ta wersja. To jedyny moment w ciągu doby, w którym oglądamy siebie bez niczego dookoła.